Rysowanie krętej poręczy. Rysowanie krętej poręczy rozpocznę od narysowania okręgu o promieniu 500. Wybieram linię, narysuję odcinek pomocniczy poziomy o długości 3000, pionowy o wysokości 2500. Połączę je ze sobą. Następnie dolny odcinek podzielę na 8 segmentów. Wpisuję komendę divide, zaznaczam obiekt do podziału, podaję wartość 8, Enter. W punktach przyciągania wybieram przyciąganie do punktu, zaznaczam pionowy odcinek i kopiuję do punktów określonych na poziomej linii. Następnie przy pomocy funkcji przytnij potwierdzonej przyciskiem Enter usunę nadmiary odcinków. Escape'em wyłączam funkcję. Podzielę również okrąg na 8 segmentów. Ponownie wpisuję komendę divide. Zaznaczam okrąg 8, Enter. Obracam się widoku powyżej lewy przód. Pomocniczą linię usuwam. Zaznaczam pozostałe linie. Prawym przyciskiem myszy wybieram obrót 3D. 3D wskażę 2 punkty, tu jest początkowy, a tu końcowy, o 90 stopni obracam, zamknij. Włączam przyciąganie do punktu i przy pomocy linii określam punkt startowy. Zaznaczam pionowy odcinek, wybieram przesuń 2 punkty i przesuwam na okrąg. Prawy przycisk myszy pamięta funkcję. Powtarzam ruchy. Prawy przycisk myszy, lewym zaznaczam, prawym wskazuję punkt i dociągam do okręgu. Odcinki zostały przesunięte, pomocnicze linie możemy zaznaczyć i usunąć. W pasku menu wybieram funkcję przesunięcie, podaję wartość przesunięcia 150, Enter i odsuwam okrąg na zewnątrz. Escape'em wyłączam funkcję. Następnie przyciąganie do punktu wyłączam, włączam przyciąganie typu prostopadłość i odcinki skopiuję na zewnątrz okręgu, prostopadle do jego krawędzi. Tak jak w przypadku przesuwania, również i w przypadku kopiowania możemy powtórzyć funkcję. Następnie wpisuję komendę spline, Enter i rozciągnę pierwszy spline po punktach na wewnętrznym okręgu. Tu będzie początek, tu będzie kolejny punkt, następny, kolejny. Kończymy rysowanie spline'u 3 razy wduszając przycisk Enter. Pierwszy spline został rozciągnięty. Następnie wpisuję ponownie komendę spline i rozciągam drugi spline po zewnętrznych pionowych odcinkach. 3 razy Enter. Kończę ruch. Zaznaczam zewnętrzny spline,
rozwijam warstwy i zmieniam nazwę, kolor warstwy, na przykład na ściany. Podświetlam jeden i drugi spline i przesuwam poza linie pomocnicze. Następnie linie pomocnicze zaznaczam i usuwam. Wybieram ścieżkę, rozciągam ścieżkę po wierzchołkach spline'ów. Ścieżkę po zaznaczeniu przekształcę w łuk o promieniu 75, Enter. Następnie odbiję ją w lustrze. Rozdzielę kolorami ścieżki, tak żeby było nam łatwiej je później odszukać podczas rozciągania powierzchni. Po zaznaczeniu łuku zmieniam warstwę na ścianę. Oba łuki zaznaczam, wybieram kopiuj i kopiuję na drugi koniec spline'ów. W pasku na górze prawym przyciskiem myszy odszukuję opcję Dostosuj interfejs użytkownika. Wybieram iCut, paski narzędzi, prawym przyciskiem wstaw pasek narzędzi, nazywam go. Poniżej wpisuję początek funkcji powierzchnia, zaznaczam powierzchnię brzegową i przeciągam ją do własnego paska. Tworzenie paska musimy zastosować i potwierdzić OK. Narzędzie zostało umieszczone na górze. Rozciągnę dwie powierzchnie brzegowe, jednak zwiększę im gęstość podziału. W tym celu wpisuję komendę Surf Tab 1, Enter, podział zwiększę do 20, Enter i Surf Tab 2, Enter do 200. Wybieram narzędzie, powierzchnia brzegowa i rozciągam pierwszy spline. Na dolnej ścieżce będzie początek. Kolejny punkt będzie wzdłuż żółtego spline'u. Następnie na żółtej ścieżce i na fioletowej. Mamy narysowaną dolną część poręczy. Zaznaczam ją i przesuwam na bok. Powtarzam komendę. Na żółtym łuku będzie początek, na fioletowym dalszy ciąg, na czerwonej ścieżce i na żółtym spline'ie. Mamy kolejną powierzchnię. Zaznaczam, przesuń 2 punkty i dosuwam ją do pierwszej. Musimy teraz narysowane spline'y przekształcić w blok. Wpisujemy komendę blok, Enter, nadajemy mu nazwę. Wybieram określ punkt na ekranie, określ obiekt na ekranie, potwierdzam OK, wskazuję punkt bazowy, zaznaczam obiekty, potwierdzam przyciskiem Enter tworzenie bloku. Po zaznaczeniu widzimy, że elementy zostały zblokowane. Przełączam się do wizualizacji. We wizualizacji mamy narysowaną poręcz. Możemy zmienić jej kolor. Tak to wygląda po narysowaniu. Dziękuję za uwagę.